Siemanko, jechaliście kiedyś 2 godziny do lokalu na jedzenie w ciemno? Tak myślałem. No to jedziemy. Zanim wyjaśnię wstęp, to na samym początku chciałbym Wam podziękować za Waszą obecność. A jest już nas aż tyle. Ponad 500 osób, które ceni sobie content bez dram, bez pokazywania tyłka i bez teraz wszechobecnej i tak bardzo popularnej patologii. Dzięki wielkie. A gdzie my się wybieramy w ciemno? 2 godziny. Jedziemy do miasta Birmingham, które jest drugim co do wielkości miastem w Anglii. Dobra, o co chodzi w tym w ciemno? Po prostu znalazłem ten profil na Facebooku i przeglądając sobie parę dni, nawet parę tygodni wstecz, tam nie było żadnych zdjęć, nie? To była tylko krótka informacja, jakieś menu czy coś i o co chodzi dla mnie w ciemno osobiście, że ja nie rozwijałem tych menu w ogóle. Zobaczyłem, że to jest polska miejscowość, polska miejscówka serwująca, wiadomo, polskie jedzenie i nie rozwijałem tego, czyli dla mnie w ciemno jest tak, nie mam pojęcia za bardzo, jak wygląda to jedzenie, nie mam pojęcia, ile to kosztuje i nie mam pojęcia oprócz tych dań, które zobaczyłem, wiadomo, zanim rozwinąłem tą wiadomość, której nie rozwijałem, tych postów, chodzi mi o te posty, nie mam pojęcia, co oni tam mają do serwowania. Czyli jedziemy 2 godziny, nie wiem co zjem, nie wiem czy to będzie dobre, jak to będzie wyglądało i nie mam pojęcia, ile to będzie kicing kosztowało. No i co? Od tego jestem ja, taka jest moja YouTube'owa misja na starość, aby zjeść, nagrać i Wam to pokazać. A na koniec, to jest tylko info dla nowych widzów, podsumujemy tą miejscowość i powiemy przede wszystkim jakie są ceny, jakie są wajby, jakie są porcje, smak, no i damy ogólny werdykt, finalny werdykt. Czy Margaretka Bistro smaczy, czy może to susza. Także zostańcie do końca i znalazłem nawet ciekawe studio. Trzymajmy kciuki, żeby nie padało. Birmingham, jako youtuber jadę tam pierwszy raz, jako nie youtuber byłem parę razy i nawet byłem zjeść polskie jedzenie. Ta miejscówka już jest zamknięta z tego co słyszałem, powiem o niej o ile nie zapomnę w podsumowaniu. No i co? Kącik.pl bawi, Ania uczy, Birmingham. Aniu, masz coś ciekawego na temat tego drugiego co do wielkości miasta w Anglii? Oto kilka ciekawostek na temat Birmingham, drugiego co do wielkości miasta w Wielkiej Brytanii, kolebka rewolucji przemysłowej. Birmingham odegrało kluczową rolę w rewolucji przemysłowej. To tu rozwijał się przemysł metalurgiczny, maszynowy i chemiczny. W XVIII i XIX wieku miasto nazywano warsztatem świata. Więcej kanałów niż Wenecja. Birmingham ma ponad 56 km kanałów, czyli więcej niż Wenecja. Dawniej służyły one głównie do transportu towarów, dziś są popularnym miejscem spacerów i życia towarzyskiego. Ojczyzna czekolady Cadbury. W dzielnicy Bournville powstała słynna fabryka czekolady Cadbury. Do dziś można ją zwiedzać, a marka Cadbury jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli brytyjskiej czekolady. Multikulturowa metropolia. Birmingham jest jednym z najbardziej zróżnicowanych etnicznie miast w Wielkiej Brytanii. Znajdziesz tu wpływy kultury południowoazjatyckiej, karaibskiej, europejskiej i wielu innych. Miejsce narodzin heavy metalu. Birmingham to rodzinne miasto legendarnych zespołów, takich jak Black Sabbath, Judas Priest czy Led Zeppelin, częściowo. Uznaje się je za miejsce narodzin gatunku heavy metal. Moi drodzy, witamy w Birmingham. Hej moi drodzy, jesteśmy na miejscu, nie jesteśmy dokładnie pod miejscówką, ale jesteśmy na parkingu bardzo blisko.
tutaj na parkingu, idę zapłacić za parking. No i co, Margaretka Bistro, nie przedłużając, PL-owska armia nadchodzi, a jestem mega głodny, nie? Dawajcie. Dobra, ja już jestem na miejscu, zamówienie złożone i to zamówienie troszkę jest dla mnie niespodzianką, dla mnie osobiście, bo biorę zestaw dnia. Jak co niektórzy wiedzą, to ja biorę zazwyczaj, omijam zestawy dnia, biorę sobie inne pozycje, tylko że w tym dniu pozycje, które są dostępne, nie za bardzo mnie interesują. No i co, bierzemy zestaw dnia, dowiemy się jakie są porcje, czy się najem tym, ile kosztuje, dowiecie się, ja się dowiem szybciej od Was, Wy się dowiecie w podsumowaniu, na które już teraz Was zapraszam. Zanim jedzenie wiedzie, to krótkie ostrzeżenie. Od czasu do czasu będziecie słyszeć taki pik i to jest po prostu, jak ktokolwiek ma czujniki na dym, to wie, że bateria jest słaba. O, coś takiego, nie? Osobiście wolę coś takiego raz na jakiś czas niż muzyka w tle. Także wjeżdża jedzenie, ja jestem mega głodny, tiki dla nas nie są problemem, widzimy się za chwilę. Dobra, wjechał kapuśniak dzisiaj, to jest zestaw dnia i powiem Wam, że właśnie taka miseczka, czy jakkolwiek to nazwać, takie naczynie idealnie by się sprawowało w głównym daniu, jakie miałem w Luton. Ale my nie jesteśmy dzisiaj w Luton, jesteśmy w Birmingham, jesteśmy w Margaretka Bistro, a ja jestem mega głodny. Próbujemy. A kapuśniaka też nie jadłem chyba ze 100 lat, nie? Dobra. Pyżota. Chodźcie tutaj i patrzcie, co się tutaj dzieje. Zobaczcie, jaka jest gęsta ta zupa. Ziemniaczki, bekonik, mięsko pyszne. Jednym z powodów, dlaczego zazwyczaj nie jadam zestawu dnia, bo według mnie to są trochę okrojone porcje, ale ta tutaj, póki co, zupa jest naprawdę ogromna. W wyczekiwaniu na drugie danie powiem Wam, że pierwsze, albo nie spoileruję. No co, w tym momencie zazwyczaj piję Wasze zdrówko i tym razem będzie tak samo, tyle że pijemy je wodą z cytryną. Po prostu w lokalu nie serwują alkoholu, ale pani, której imię już się dowiedziałem i powiem Wam w podsumowaniu, powiedziała, że mogę iść sobie po piwko gdzieś, ale mi się nie chciało. Dzisiaj jestem good boy, 40-letni, bo niedawno miałem urodzinki, 40-letni grzeczny chłopczyk dzisiaj ze mnie. Margaretka Bistro za Birmingham i co? I za Wasze zdrówko, moi drodzy. Drugie danie wjechało i powiem Wam, że od razu są dla mnie 3 rzeczy. Po pierwsze porcja, po drugie zapach. Wy tego nie czujecie, nie? Ale to tak po prostu pachnie, jakby moja ukochana mamuśka, którą serdecznie pozdrawiam, pichciła dla swojego synka, który wrócił na urlop. Dobra, dosyć biadolenia, bo jestem tak głodny. A dla odmiany spróbujemy ziemniaki na razie z koprem. Eleganckie, surowa. I taka surowa z czerwonej kapusty. Jakbyście się nie domyślili, bo nie powiedziałem Wam tego, wjechała pierś panierowana z ziemniakami i zestawem surówek. Surowa spróbowana, surowy spróbowane, ziemniaki spróbowane. Czas na gwiazdę epizodu kotleta.
Przepyszne, ale chodźcie coś zobaczyć, bo w ogóle nie pokazałem wam talerza. Ziemniaki, surowa jedna, surowa druga, a ten kotlet jest naprawdę gruby. Powiem wam, że idealnie są tutaj 3 rzeczy dla mnie. Nie spoileruję podsumowania. Stoły ogromne, brak muzyki, to jest dla mnie idealne. Ale widzę tutaj głośniki są, także nie martwcie się, że tu nie ma muzyki. Po prostu chodzi o moje nagrywki, nie? Że lepiej mi edytować, jak nie ma żadnej muzyki w tle. No i co? I nikogo też nie ma. Ale też nie patrzcie na to, bo w czasie, w którym tu jestem i zajadam się, już parę osób było na collection, nie? Robią deliverkę, collection, ale o tym wszystkim będzie w podsumowaniu. Jedyny minus, ale to nie jest tak naprawdę minus, nie ma alkoholu, a mówię, że to nie jest minus, bo po ten alkohol możecie sobie sami pójść. Także co? Pijemy wodę, jemy ten obiad i czekamy na deser, który dla mnie będzie kolejnym daniem, który przypomni mi trochę dzieciństwo. No i co, moi drodzy, deser wjechał, tak jak powiedziałem, wspomnienie z dzieciństwa. Ostatnio byliśmy w Cambridge i tu jedliśmy zupę, która była dla mnie wspomnieniem z dzieciństwa. Nie spoileruję, zobaczcie sobie ten epizod. A dzisiaj mamy deser w Birmingham. Gofry. I macie parę opcji tych gofrów. Jedne gofry są, zobaczcie po prostu sobie na menu, nie? Ja wziąłem sobie gofry z nutellą i z bananem. Nie mogę się doczekać. Jedyny minus jest taki, że niestety nie ma dzisiaj kawy, bo awaria jest ekspresu. Także nadal woda z cytryną, a kawa kiedy indziej. Elegancki, gruby gofer. Zobaczcie w ogóle, jak on z bliska wygląda. No i co, nie przedłużamy tego epizodu niepotrzebnie. Ja jem tego gofra z nutellą i z bananem. Dopijam wodę z cytryną i widzimy się w studiu na podsumowaniu. Hej, wychodzimy z Margaretka Bistro. Opuszczamy ten lokal, ale Birmingham jeszcze nie opuszczamy, bo nasze studio będzie w Birmingham. Siemanko, nie opuszczamy Birmingham, bo jesteśmy gdzie? Jesteśmy w Sutton Park i Sutton Park według moich źródeł jest jednym z największych parków nie tylko w UK, takich miejskich parków, nie? Ale jest jednym z największych w całej Europie. A gdzie dokładnie jestem? Jesteśmy tutaj. Wynająłem łódeczkę, żeby po prostu wypłynąć po środku niczego. A tutaj, że nie ściemniam. Dzisiaj byliśmy w Margaretka Bistro w Birmingham. Nie nawaliłem wyjątkowo misję. Po prostu Margaretka to jest imię, tak jak przypuszczałem. Tylko że to nie jest Margaret. Myślałem, że to będzie Margaret. Pani, koleżanka, którą serdecznie pozdrawiam, właścicielka, przedstawiła się i ma na imię Margarita. Poznałem również jej małego synka, przyszłego łamacza serc. Pozdrawiam Cię, Milan, jeżeli to oglądasz, a na pewno tego nie oglądasz. Może za 10 lat będziesz to oglądał, jak już będę ogromnym youtuberem i wtedy z mamą powiesz: o, ten koleżka był u Was. No i co, może zaczniemy od pierwszych przemyśleń. Tak jak przypuszczałem, krótka piłka, nie ma czasu na jakieś zbędne posty, jedzenie mega dobre, nie? Mega domowe, duże porcje. Powiem Wam, że zaraz ceny dowiecie się tego zestawu, ale naprawdę, nie? Dużo ludzi tam było w międzyczasie, na szczęście dla mnie nikogo nie było w środku, ale dużo ludzi przychodziło na odbiór osobisty, nie? Tam się pytali też o deliverkę, także dzieje się. Pani mega busy, bo też mówiła, że bardzo ogromny catering miała, czyli już z góry Wam mówię, że jest catering do
zamówienia, różne imprezy organizują, tany, imprezy do rana. Kontaktujcie się, link do Facebooka będzie tradycyjnie w komentarzu i w przypiętym komentarzu i w opisie. Jak już wspomniałem, ogromne porcje. Jedyny minus dla mnie, to znaczy nie minus, taka może porada, że na przykład do zupy, do tego kapuśniaka fajna byłaby kromka chleba. Nie? To naprawdę fajnie byłoby, ale przypuszczam, jeżeli się spytacie pani, to po prostu taką kromkę dostaniecie. Ja się nie pytałem i moja w tym wina. Hej, kolejna gafa, opuszczam nasze studio i oczywiście zapomniałem wspomnieć coś bardzo ważnego. Pamiętajcie, że u Margaretki tylko i wyłącznie cash. Tam jest jakaś możliwość przelewu, nie? Ale póki co mówi koleżanka, że coś tam ustawi, jakiś system, także pamiętajcie, że zabrać gotówkę, czyli wolność. Jeżeli chodzi o danie główne, to tak jak wspominam często, ja zazwyczaj kurczaka nie biorę. Tutaj spróbowałem, tak naprawdę spróbowałem z braku laku, ale fajnie, bo spróbowałem z zestawu, nie? Cały czas omijam te zestawy i tutaj spróbowałem, chciałem zobaczyć, czy naprawdę, czy się człowiek naje, cenowo też atrakcyjnie wygląda, także tutaj kurczak domowe, naprawdę, no przypomniały mi się czasy domu, nie? Czasy urlopu, wracamy z imprezy, 7 rano, idziemy spać na chwilę i zaraz taki zapach Ciebie wita, bo mamuśka, którą pozdrawiam Cię drugi raz, ugotowała obiadek dla synka. Dobra, wjeżdżamy w ceny, a tych cen dzisiaj nie będzie za wiele. Zestaw dnia, czyli dzisiejszy był kapuśniak i pierś z kurczaka, kosztował 14 funtów. Na deser wspomnienia z dzieciństwa i były tam gofry. I dowiedziałem się dokładnie, były gofry z drzemem, były gofry z bitą śmietaną i owocami. Ja wybrałem bardziej tą nocci wersję, czyli z nutellą i z bananem i taki gofr, albo gofer, kosztował 8 funtów. Woda była z Afriko, zakładam, że to jest po prostu kranowa, z cytryną. Fajnie, bo powiem Wam, że często ludzie się peszą, żeby poprosić o kranówkę, nie? Tutaj macie kranówkę za darmo, szklanka wody, czyli 0 funtów. Niestety kawy nie było, bo była awaria ekspresu. Czyli z matematyki nie musicie być wielkim geniuszem, żeby podsumować, że za całość w Margaretka Bistro w Birmingham zapłaciliśmy 22 funty. Jeżeli chodzi o moje kolejne przemyślenia, 22 funty za naprawdę pyszny obiad i naprawdę duży obiad. Ten obiad był naprawdę duży i pyszny. Do tego gofer konkretny, bo ja myślałem, że to będzie taki prostokątny, jak to kiedyś się brało, nie? Prostokątny gofer z cukrem pudrem. Naprawdę konkretny ten gofer. 22 funiaki w Birmingham, to jest city, nie? Te McDonaldy, te wszystkie inne to się chowają, nie? Wjeżdżać, najlepiej upewnijcie się, zaobserwujcie Margaretkę na Facebooku, dowiedzcie się, zadzwońcie i w razie czego, bo lokal jest dosyć spory, nie? Ale w razie czego, mówię, jak macie kawałek jechać, tak jak ja na przykład jechałem kawałek, a warto, od razu mówię, że warto, to sobie zadzwońcie i sobie po prostu stolik zarezerwujcie, nie? Jestem na łódce, zaraz sobie będę pedałował parę minut, zawijamy zaraz na spokojnie do domu i tego Wam życzę. Takich właśnie chwil, takiej pogody, bo miało dzisiaj troszkę padać. Także ponownie dzięki tam na górze. Takiej pogody, wypoczynku, bo to miejsce jest tak naprawdę może z 15-20 minut od Birmingham, nie? To znaczy to chyba jest nawet jeszcze w Birmingham, nie? Także tutaj wpadać, pojechać sobie do Margaretki, zjeść pyszny obiad, tutaj wpaść, loda sobie zjeść, bo to miejsce, w którym wynajmuję łódkę, też mają te świderki loda sobie zjeść, odpocząć z dala od garów, nie? Także werdykt, Margaretka Bistro, Birmingham, to są fanfary, miejscówka, smaczy. Przemiła pani, koleżanka Margarita, fajny lokal, spory lokal, dla mnie mega plus, że nie ma muzyki, ale jest muzyka, bo już później jak na końcówkę to już słyszałem, że po prostu tam po cichu coś przygrywało. Widziałem głośniki, no przecież można po prostu włączyć muzykę, nie? Ale co, najważniejsze, pyszne jedzenie, tanie jedzenie, jak na City Price'y to są naprawdę tanie jedzenie. Można sobie na wynos wziąć, wiadomo. W ogóle wspominając pani koleżance Margaricie o
o studiu dzisiejszym. Pani powiedziała mi, że tutaj często spacerują sobie po prostu krowy. No i oczywiście nie to, że nie wierzyłem, no bo czemu miałbym nie wierzyć, nie? A patrzcie teraz. No i co? Nic innego, tylko przyjeżdżać w takie miejsca, brać łódkę, brać loda jako deser po gofrze, bo gofer to jest obowiązkowa opcja u margaritki. Przyjechać tutaj, poopalać się, cieszyć się z życia i nie marudzić, jak to niestety wielu naszych rodaków ma w genach. Dzięki, że jesteście, że do końca wytrwaliście, oglądając moje YouTube'owe wypociny, które nie zawierają ani patologii, ani jakichś dram bez sensu, nie? Słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego, spokojnego tygodnia, nie przypracowywać się i widzimy się kiedy? Widzimy się za tydzień o godzinie 19 UK czasu, hej!